Cześć, witajcie. Dzisiaj niedziela, bardzo ładna pogoda, chociaż lekko zachmurzone niebo, ale tak musi być zimową porą. Jedziemy sobie kadżarkiem. Temat, który dzisiaj poruszę, to sprawa dotycząca rozrządu w naszych samochodach. Wszystkie te samochody właśnie dziwnym trafem zaczęły mieć rozrządy łańcuchowe. To tak jakby kiedyś nie sięgnięto po rozum do głowy, jak przy silniku 1.4 TFSI zmieniono łańcuch powrócono do rozrządu paskowego. Oczywiście ideałem jest rozrząd na kołach zębatych, tak jak to było dawno temu, a w samochodach sportowych używano przekładni tak zwanej królewskiej, ale to są zamierzchłe czasy, nie będziemy do tego wracać. Idźmy ku przyszłości. No więc Renault Kadżar 1.2 TCE, silnik 130-konny i tutaj mamy do czynienia ze sławetnym rozwiązaniem, stosowanym również, a głównie stamtąd się to wzięło, przez Japończyków. I moi drodzy, te łańcuchy, które teraz są wykonywane do naszych samochodów, są naprawdę w bardzo złożonej technologii wykonywane. Poszło to wszystko do przodu. To już nie są takie łańcuchy jak w rowerach czy w motocyklach. To są łańcuchy, które są z niskim potencjałem tarcia i z wysokim potencjałem na zużycie, to znaczy się wolno zużywają, podobno się wolno zużywają, chociaż wiadomo, że im dłuższa jest magistrala łańcucha, to tym szybciej on się zużywa, czyli wyciąga się, bo jest suma wyciągnięć na ogniwie, suma różnicy przyrostu długości na ogniwie. Podobnie sytuacja ma się tutaj też z odchyleniem bocznym łańcucha, czyli takim przełamaniem, jak łańcuch odwrócicie, położycie go tak jakby, ułożycie go bokiem, to wtedy on się wygnie w łuk i wtedy widać od razu, jakie jest zużycie na poszczególnych ogniwach, jakie jest zużycie, wybranie materiału, bo to wybranie materiału po prostu Wam się z jednej i z drugiej strony ogniwa odłoży i doda na łuku, który będziecie widzieli. Jak w tym samochodzie wymienię rozrząd, to Wam pokażę, o co chodzi. W każdym razie rozmawiałem z mechanikiem znajomym. Byłem tym samochodem na obsłuchaniu rozrządu. Rzekomo jest wszystko w porządku. Samochód pięknie odpala, jeździ. Przebieg 200 000, a tak naprawdę przebieg 198 879 km. No więc praktycznie kosmiczny, nieosiągalny dla samochodów z podobnym rozrządem, samochodów w Nissanie, samochodów w Renault, w Daci, no tam gdzieś jest ten silnik stosowany. Na filmikach zobaczycie sobie, że te silniki mają rozrządy wymieniane już po 100 000. No i teraz tak, co się tak naprawdę dzieje z tym rozrządem i jak jeździć, żeby ten rozrząd wytrzymał długie przebiegi. Długi przebieg samochodu na jednym rozrządzie to przede wszystkim jazda przy stałym, równomiernym obciążeniu, no więc jazda autostradowa, jazda po trasach szybkiego ruchu, jazda po drogach, które pozwalają na stosowanie najwyższego biegu przy optymalnej prędkości obrotowej silnika. Dla tego silnika tu akurat punkt prędkości, wartość prędkości obrotowej jest w granicach od 2000 do 4. Ja jeżdżę tak średnio z prędkością obrotową 2500. Jak prześledzicie sobie na przykład
testy aparatury takiej jak na przykład alternator w samochodzie, no to tam te testy wyraźnie nawet przyrząd podpowiada, aby ustawić prędkość obrotową silnika na poziomie 2500 obrotów. Tutaj w tym samochodzie jest szereg rozwiązań technicznych, które powodują, że właśnie ten zakres prędkości jest bardzo, a może nawet najbardziej optymalny, najbardziej efektywny. Jazda z wyższymi prędkościami obrotowymi dla tego silnika, to wszystko omówię w innym filmie, który obecnie jest przygotowywany do emisji. Najważniejsze, żeby się skupić na tym właśnie cholernym naszym rozrządzie, jak to mówią niektórzy. A cholerne to nie przekleństwo, tylko to nazwa choroby. No więc, moi drodzy, tym samochodem były pokonywane długie odcinki trasy. Jazda była właśnie na poziomie 2500 obrotów. Nie było stosowane gwałtowne przyspieszanie, czyli te wszystkie warunki takie jazdy sportowej odpadają dla takich samochodów. Tu nie ma możliwości gwałtownego przyspieszania i zwalniania, spowolniania samochodów, o czym świadczy to, że niedawno wymieniłem klocki i tarcze hamulcowe z przodu, bo ten samochód nie lubi takiej jazdy, ten silnik nie lubi takiej jazdy, on nie lubi takich gwałtownych zmian momentu obrotowego, z gwałtownego przyspieszania i zwalniania. Jeździmy spokojnie, inni mogą sobie lecieć z prędkościami kosmicznymi, wyprzedzać mnie, żeby za chwilę na światłach hamować. No, mam takie informacje od niektórych z Was, że wymieniacie klocki tarcze po 50 000 kilometrów, nawet gdy stosujecie te tak zwane niszowe materiały, klocki z niszowych materiałów i klocki i tarcze. O, proszę, jak mi Pan ładnie tutaj zajechał drogę. Bardzo ładnie. To mi przypominało tą reklamę. Ja jadę z dzieckiem. Taki biały samochód jest, ja jedę z dzieckiem, a drugi kierowca mówi, ale ja się śpieszę i nie wyhamuję. No więc, moi drodzy, pokażę Wam, w jaki sposób w tym samochodzie, moim zdaniem, wbrew opinii fachowca, wbrew opinii mechanika, sprawdzić rozrząd, czy metoda, którą ja zastosuję, będzie przez Was przyjęta. Mnie to bardzo interesuje, jakie opinie będą na temat tej metody. Powiem, co było podstawą do przyjęcia tego typu sprawdzenia rozrządu, bez zdejmowania pokryw, bez rozbierania, ściągania jakichś elementów z silnika. Wystarczy, że odkręcę korek. W jednym z materiałów, w jednym z filmów pokazałem już taką wstawkę tego, co zamierzam zrobić. Samochód specjalnie wziąłem na przejażdżkę, żeby przejechał parę kilometrów, bo z rozrządem, moi drodzy, to jest tak, że on powinien być stale napięty. Bez względu na to, czy jedziecie, czy stoicie, zawsze powinien być napięty. Nie może tu być luzu. Napinacz hydrauliczny tylko i wyłącznie koryguje luz, ale nie powoduje, że ten łańcuch na napinaczu jest luzowany. Cały czas ten układ powinien być w pewnym napięciu przewidzianym dla tego układu i nie może tutaj być żadnego wyluzowania. Te wyluzowanie to między innymi jest efekt taki tego wyluzowania, że podnosi się nam łańcuch do góry, korygując to wyluzowanie i zaczyna zbierać zęby z naszego układu przeniesienia napędu, czyli z kół zębatych, górą, czyli wybiera napęd swój. Tak jak sobie weźmiecie na przykład tak zwaną zębatkę w kole rowerowym czy motocyklowym i poluzujecie napęd, to zobaczycie, że może dojść do wybierania zębów górą,
lub wręcz przy dużym obciążeniu do przeskakiwania łańcucha. To przeskakiwanie łańcucha to właśnie zmiana rozrządu w naszym samochodzie, bo Wam łańcuch przeskoczy i wystarczy, że przeskoczy nierówno na jednym tylko z układów prowadzących i już może się przesunąć na przykład położenie jednego wałka względem drugiego i względem napędu łańcucha. Wjedziemy sobie za chwileczkę w takie jedno miejsce. Korzystamy z tego, że dzisiaj na szczęście jeszcze nie niedziela handlowa, a więc mamy dużo placu do dyspozycji i niech tak się dalej dzieje. Wjeżdżamy i pokażę, o co mi chodzi. Samochodem jadę celowo, żeby nie było potem informacji takiej, że no samochód stał, to luks mógł być. Nie. Specjalnie się przejeżdżam, zatrzymam, pokażę Wam, jak samochód uruchamia, pokażę Wam, jak pracuje silnik i pokażę Wam, jak sprawdzę luz. Moja decyzja jest taka, że zamierzam wymienić rozrząd w tym samochodzie, pomimo że on się tak zachowuje, jak się zachowuje. O, tutaj jakaś... Ostrożnie, bo jest bardzo ślisko. Pani z dzieckiem. Jest niejeżdżona. Widocznie ma tu pierwszeństwo, chyba że robi za konia. Dobrze. Teraz pojedziemy sobie tutaj i zaraz wykonamy pierwszy test. No więc dojechaliśmy na miejsce. Posłuchajcie, jak silnik pracuje. Pierwszy test uruchamiania silnika, czyli najpierw wyłączam silnik. Silnik się wyłączył. Uruchamiam silnik. Pięknie uruchomił, prawda? Uruchomił pięknie. Teraz wyłączymy sobie silnik i przejdziemy. Zajrzymy pod maskę. Pokażę, o co mi chodzi. Włączyłeś tryb Eco. No bo wyświetlił Ci się takie listki. Nie, ja włączyłem tutaj benzynę. Ale nie, bo jak go odpalałeś, to Ci się pokazało listki. Nie znasz. Co to miało znaczyć? To jest tryb, który się włącza. To jest tryb, który się włącza. Przecież włączyliśmy go właśnie. Ja Ci pokazywałem, jak to się robi. Może się nie znam. Co czy wiesz? Niby się nie znam, ale wczoraj blokowanie drzwi to ja Ci wyłączałem. Można go wyłączyć w każdej chwili. Nie wyjdzie. I teraz, kochani, pokażę, o co mi tak naprawdę chodzi. W tych samochodach, jak będziecie oglądali filmy, to zauważycie, że jak mechanik rozbiera Wam tutaj tą pokrywę z przodu i ją zdejmie, to dotrze do układu rozrządu i tutaj mamy dwa wałki rozrządu, jeden i drugi, i widziałem taki film, jak mechanik pokazywał luz na tym układzie. Problem polega na tym, że jak zdejmiemy sobie korek, wezmę latarkę,
Problem polega na tym, że jak weźmiemy sobie latarkę i tutaj zajrzymy, to co zobaczymy? Zobaczymy taką osłonę. Widzicie tą osłonę? Jest ta osłona. A za tą osłoną jest nic innego jak łańcuch rozrządu. I teraz, jeżeli ten łańcuch rozrządu tutaj będzie miał luz, to znaczy, że na całej długości ma luz. Zobaczymy, jak on pracuje. Wsadzamy sobie tutaj o taki wichajster, świecimy, może się zamienimy miejscami, żebyście dokładnie zobaczyli. O, jeżeli ja tutaj ten wichajster włożę i poruszam i tutaj nie będzie luzu, to znaczy, że jest wszystko w porządku, ale jak tu się pokaże luz, o, widzicie, chodzi tutaj ten łańcuch, chodzi. O, i ten łańcuch nie powinien w ogóle chodzić, no bo jeżeli będzie luz wybrany, to on będzie nawet na tym pojedynczym kole napięty. Sprawdzamy. Świecimy i sprawdzamy, czy tu mamy luz. Wsadzamy sobie między zęby łańcucha nasz przyrząd i sprawdzamy. No i widzicie, ciekawa sprawa, bo patrzcie, w tej chwili luzu jako takiego nie mam, a dopiero co taki luz tutaj znalazłem. O czym to świadczy? Że łańcuch może być miejscami wyrobiony, chociaż jest to trudne do zanalizowania, żeby się wyrobił miejscami, albo po prostu doszło do jego napięcia. No bo wyraźnie teraz nie mam nic, a mechanik naciskał dokładnie w tym miejscu między kołami rozrządu, czyli musiałbym naciskać albo próbować poruszania tym łańcuchem rozrządu. O, ale zobaczcie, on jest rzeczywiście mocno napięty. Nie ma tutaj żadnego wyczuwalnego luzu. Jeszcze tutaj, to jak zwykle metoda moja, która może nie jest profesjonalną, ale tutaj nie ma innej możliwości, żeby do tego łańcucha dotrzeć. Widzicie, napięty jest łańcuch. Napięty, tak? Jest napięty. Oczywiście wiadomo, trzeba uważać, żeby tam nic nie wrzucić do środka, dlatego tutaj ta osłona jest. No i jest dlatego, żeby też oleju nam nie wychlapywało. Ja teraz uruchomię silnik i posłuchamy sobie, jak to wszystko pracuje. Odłożę przyrządy. Przecież się mówiłem. Aha. To żeś powiedział, że się nie znam. Znasz się, ale pokażę Ci. Proszę bardzo. O, i spojrzeć, jak ten łańcuch pracuje. No rzeczywiście, pracuje bardzo ładnie. Olej się wychlapuje, więc zaraz to zamkniemy. Teraz wyłączymy. Zatrzymał się w innym położeniu, ale gwarantuję Wam, że sprawdzałem nie tak dawno i ten łańcuch był tutaj wyluzowany. O, proszę. Proszę bardzo. O, teraz jest wyluzowany, widać to wyraźnie. Nie mogę tam wsadzić kamery, wiesz, chyba musiałbym... Jak? Ale zamieniłem się miejscami. Nie, musiałbym odłączyć to wszystko i Dobrze, wtedy... dobrze, nie, to będzie widać. Mogę mikrofon Dobrze, nie ma takiej potrzeby, to widać. Poczekaj chwilę. Teraz powinniśmy go zobaczyć. Proszę bardzo, o, wsadzam i popatrzcie, o, rusza się, nie? Jak horyzont. Trzeba poprawić oświetlenie. Mogę? No. Czekaj, zrobimy tak.
proszę. I teraz Okay. chciałem usłyszeć, i sprawa jest kontrowersyjna, prawda? Teraz chciałem usłyszeć, może coś w komentarzach podpowiecie, i wtedy będzie to jasna sprawa na forum do wiadomości ogólnej, czy można w ten sposób sprawdzać łańcuch, czy nie. Widzieliście, w jednym miejscu stał jak wryty, ale z kolei w kolejnym miejscu, jak się przesunął, na pewno zatrzymał się w innym miejscu, a to zjawisko zauważyłem, miał lekki luz. Od czego to zależy? Czy nastąpiło wyluzowanie układu napięcia łańcucha, czy może po prostu silnik zatrzymał się w takim położeniu, że akurat łańcuch był napięty, bo i tak może się to zdarzyć, że jeżeli silnik zatrzyma się w jakiejś fazie pracy, która będzie na przykład dociążała wałki, to wtedy minimalnie następuje dopięcie tego elementu prowadzącego, czyli łańcucha rozrządu. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Tyle na ten temat. Cześć, pozdrawiam. Pozwolę.